powstała idea, żeby stworzyć tak zwaną grupę operacyjną. Jest nas 6 rolników. Każdy zajmuje się troszeczkę inną działalnością. Ja uprawiam zboża, a także przetwarzamy i robimy chleb żytni na zakwasie i chleb orkiszowy. Mamy osobę, która zajmuje się pszczołami. Mamy młyn, w którym mielimy mąkę. Jedna pani zajmuje się kozami, robi sery, przetwory. Też sporo osób uprawia warzywa ekologiczne. Jest to bardzo ważne, żeby szybko towar pojawił się u ostatecznego odbiorcy. Na początku zaczęliśmy ten chleb piec dla siebie. Nie chcieliśmy jeść chleba ze sklepu, który ma różnego rodzaju dodatki. Ten chleb zaczął smakować nie tylko rodzinie, ale też sąsiadom. Zmieniły się przepisy i okazało się, że rolnik może nie tylko sprzedawać swoje płody rolne, ale również je przetwarzać. No i do tego zaliczamy również chleb i samosy, pierogi z Indii, ale już tak długo je tu wykonujemy, że można powiedzieć, że to jest produkt lokalny. Na początku zaczęliśmy w takiej małej kuchence, którą każdy ma w domu, na 2 poziomach. Było to niewiele, ale stopniowo zwiększaliśmy sprzedaż, no i też pojawiła się mieszarka do ciasta, pojawiły się duże piece. Udało nam się pozyskać 350 000 złotych, między innymi na przyczepę gastronomiczną, która ma posłużyć jako mobilny punkt sprzedaży, z którego będzie korzystać cała grupa. Jest to bardzo dobry pomysł, bo sprzedaż jest wtedy bardzo różnorodna, bo mamy miody, bo mamy chleb, bo mamy samosy, są warzywa, owoce, także klient jest bardziej zainteresowany, jeżeli może przyjść do punktu, w którym jest więcej produktów wysokiej jakości. W Kamiennej Górze prowadzę hotel, tudzież dom seniora w Krzeszowie. Oprócz tego jestem rolnikiem ekologicznym od wielu lat. Prowadzę gospodarstwo ponad 150-hektarowe. Posiadamy duży ogród warzywny, głównie na potrzeby hotelu i domu seniora. Z tego młyna otrzymujemy mąkę zupełnie inną od tej, którą Państwo kupują sobie w marketach i różnych innych sklepach, bo ta mąka miele całe ziarno, a nie tylko to, co w środku jest. Tutaj mielemy wszystko i właściwie nic z tego, co uzyskujemy, się nie marnuje, bo tutaj uzyskujemy różną gradację mąki w zależności od tego, jakie sito założymy. No i tu na początku będziemy uzyskiwali bardzo miałką mąkę, potem troszkę grubszą, na końcu możemy uzyskać kaszę manną, jak wsadzimy takie sito bardziej rzadkie, a na końcu leci już odpad, który również używamy do panierki i do różnych innych rzeczy, do posypywania na przykład deserów. Także wszystko w zasadzie da się wykorzystać i ta otoczka tego ziarna ma tam naprawdę doskonałe wartości odżywcze. Bardzo mnie ucieszył pomysł powstania grupy producentów ekologicznych, która się zawiązała tutaj w naszym regionie, bo muszę powiedzieć, że wcześniej wizytowaliśmy gospodarstwa ekologiczne w Niemczech i widziałem, jak to się doskonale tam rozwija. W każdym gospodarstwie był sklep z produktami ekologicznymi wszystkich rolników z okolicy i wydawało mi się, że to jest idea, którą musimy tutaj u nas jakoś wdrożyć. Państwo Elżbieta i Wiesław Pawlikowscy z Marciszowa zajmują się hodowlą kóz i przetwórstwem koziego mleka, co jest szczególnie ważne dla miłośników nabiału, którzy nie mogą spożywać mleka krowiego. Można odwiedzić gospodarstwo i zakupić przetwory bezpośrednio od państwa Pawlikowskich. Prowadzimy pasiekę pod nazwą Pasieka i Agata Roberta Tamczyk w Ciechanowicach na terenie gminy Marciszów. Nasze ule rozmieszczone są w kilkunastu miejscach na terenie całej gminy oraz naszego powiatu. Zamiłowanie do pszczół przeszło z taty męża, który prowadzi pasiekę od ponad 50 lat, a osobiście prowadzimy pasiekę około 13 lat. Oprócz właśnie miodów nektarowych, które pozyskujemy dzięki pszczołom tradycyjne, lipowe, rzepakowe, gryczane, nektarowo-spadziowe,
wielokwiaty. Pozyskujemy właśnie te miody kremowane z owocami liofilizowanymi i dzięki dodatkom, które dodajemy, mamy już wiele smaków. Jest miód kremowany z czarnoporzeczką, miód z truskawkami, miód z imbirem i cytryną, miód z marakują, miód z cynamonem i jeszcze miód taki odpornościowy z pyłkiem kwiatowym i propolisem. Dzięki środkom z PROW udało nam się zakupić wspólnie z naszą grupą sudeccy producenci sprzęty pomagające w pracy przy pasiece, przy przetwarzaniu miodów. Zakupiliśmy kremownicę, urządzenie do rozlewania miodu, naprawdę ułatwiający pracę sprzęt. No i odstoimy. Zaoszczędza nam troszeczkę pracy. No i przy tym wydajność jest na pewno dużo większa. Jesteśmy małym gospodarstwem rolnym, rodzinnym, prowadzimy to wspólnie. Zajmujemy się uprawą warzyw, ziemniaków, warzyw korzeniowych, marchewka, burak, pietruszka, cebula, pora i seler. I z pozyskanych warzyw tworzymy też produkty, między innymi zakwas, sok z kiszonego buraka, jest włoszczyzna w słupki pocięta jako gotowy produkt do zup. Robię też z warzyw bulion warzywny, soczki marchewkowe z dodatkami rozmaitymi. Są ogórki kiszone. Mamy nadzieję, że będzie się ta współpraca nasza zacieśniała, będziemy działać w szerszym zakresie. Czyli nie tylko na jednym targowisku, ale zamierzamy mieć swoje produkty w sklepie, który jest prowadzony przez jednego z kolegów stowarzyszenia. Tam będą wystawione wszystkie produkty wszystkich naszych producentów. Będziemy również wystawiać się na okolicznych targach. Będziemy wyjeżdżać z przyczepą gastronomiczną. Jesteśmy w tak zwanych krótkich łańcuchach żywieniowych, czyli od producenta do konsumenta. Jest też taka bardzo ciekawa inicjatywa związana z naszą działalnością, mianowicie jest taka strona sprzedażowa z ziemi, gdzie można zamówić produkty lokalne, produkty nasze i odebrać je w Kamiennej Górze. Próbujemy wszelkimi sposobami dotrzeć do klienta, żeby pokazać mu, że ten produkt, właśnie lokalny produkt, nienawożony, nie chemicznie uprawiany, on ma większą wartość i smakową, zapachową, i zdrowotną.